Witajcie! W kraju, do którego dziś Was zabieram, można zobaczyć jedne z najpiękniejszych plaż świata. Przez 8 miesięcy w roku świeci tu słońce, a do tego niezwykła architektura i bardzo gościnni mieszkańcy to potencjalny przepis na naprawdę udane wakacje. Jakie są plusy, a jakie minusy wyjazdu do Portugalii? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Do niezwykłych miejsc zaprasza Sławomir Kuczyński. Niewiele krajów może pochwalić się faktem, że ma tylko jednego sąsiada. A kiedy dodam, że mowa o pozytywnie nastawionych do życia Hiszpanów, możemy tylko pozazdrościć Portugalczykom tego, że ze wszystkich trzech stron graniczą właśnie z Hiszpanią. Ale to nie granica lądowa, lecz wybrzeże Portugalii przyciąga tu co roku miliony turystów. Czym różni się wybrzeże Portugalii od polskiego? Ma jedną zasadniczą zaletę. Jest 2 razy dłuższe. Polskie wybrzeże ma 440 km, wybrzeże Portugalii 832 km. I jeszcze weźcie pod uwagę, że mieszkańców Portugalii jest zaledwie 10 milionów, natomiast u nas prawie 38. To oznacza, że nie powiem, że jest szansa na to, żeby znaleźć zupełnie puste plaże, ale z pewnością nie ma takiego tłoku jak u nas. Wybrzeże Portugalii zdecydowanie różni się od tego, co znamy z wakacji nad Bałtykiem. Postrzępiona, pełna jaskiń oraz wysokich klifów linia brzegowa, a wśród nich ukryte niewielkie plaże. Każda inna, każda wyjątkowa. Do niektórych prowadzą kręte schody, do innych trzeba dopłynąć, gdyż nie ma do nich dostępu od strony lądu. I nie jest to łatwe. Silny wiatr i co za tym idzie wysokie fale sprawiają, że pływanie wzdłuż wybrzeża wymaga pewnego doświadczenia i nieco odwagi. Plaże, które mi przypadły do gustu i które moim zdaniem warto odwiedzić, wymienię pod koniec filmu. Teraz może krótko o możliwości podróżowania do Portugalii. Kraj ten należy do Unii Europejskiej, więc możemy tu przyjeżdżać bez ograniczeń. My przylecieliśmy tak zwanymi tanimi liniami z Warszawy. Warto też wspomnieć, że szeroki wybór niedrogich połączeń oferują lotniska w Berlinie. Sam lot trwa około 2,5 godziny. A gdyby pokusiło Was wybrać się tu swoim samochodem, to podróż będzie z pewnością przygodą samą w sobie. Do pokonania będziecie mieli ponad 3000 km. W jedną stronę. Wybierając się tu samochodem, radzę więc uważnie dobierać sobie towarzystwo, żeby Wasza podróż nie przypominała pewnej znanej bajki. Daleko jeszcze? Tak! No to daleko czy nie? Nie. Serio? Nie! Jeżeli zdecydujecie się na podróż samolotem, do wyboru zazwyczaj będziecie mieli 3 lotniska. Możecie lecieć do Porto, Lizbony lub Faro. Które wybrać? Nie, to jeden. Trójkę wybierz, panie. No dobra. Trójkę proszę! Czyli Faro. Zdecydowanie dobry wybór. Co prawda nie mieszkała tu jak w bajce o Szreku, zdemoralizowana śpiąca królewna żyjąca z 7 krasnalami, ale co powiecie o XIX-wiecznych mnichach, którzy wpadli na oryginalny pomysł i wyłożyli ściany swojej świątyni czaszkami? Ludzkimi czaszkami? Komu to potrzebne? Właśnie. A dlaczego? Dlaczego? Jak twierdzą historycy,
Taka tradycja, drogie panie. Ale już całkiem serio. Dlaczego polecam wysunięte na południe Faro? Ponieważ to najciekawsza część Portugalii. Nie ma tu ciężkiego przemysłu, lecz niewielkie, malownicze miejscowości pełne zabytków, sklepików z pamiątkami oraz restauracji. A co najważniejsze, to właśnie w tej okolicy znajdziecie najpiękniejsze i najbardziej znane plaże tego kraju. A skoro o nich mowa, które warto odwiedzić? Jaskinia i plaża Benedzi. Sama plaża jest niewielka i niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale tuż obok znajduje się najsłynniejsza jaskinia, grota jak kto woli, w Portugalii. Niezwykłych rozmiarów kopuła z równie olbrzymim otworem na sklepieniu rozświetlającym jej wnętrze. A w środku pas złotej piaszczystej plaży. Jak mówią miejscowi, to naturalna filharmonia, która nieprzerwanie od stuleci daje wspaniały koncert. Koncert fal, wzmacniany niezwykłym kształtem tego miejsca. Nic dziwnego, że od wielu lat miejsce to jest w ścisłej czołówce najpiękniejszych plaż świata. Ale co tu więcej opowiadać? Po prostu musicie ją zobaczyć. Jak to zrobić? Trzeba tu dopłynąć. Można wykupić wycieczkę łodzią motorową lub pożyczyć kajak czy też deskę z wiosłem. Tylko nie próbujcie płynąć w pław. Niby odległość nie jest zbyt duża, ale występują tu silne prądy morskie, z którymi możecie sobie po prostu nie poradzić. I jeszcze jedno. Wypożyczalnie kajaków nie pożyczą Wam sprzętu przy silnym wietrze i wysokich falach. Więc wybierając się w to akurat miejsce, bierzcie pod uwagę pogodę. Na tym nie koniec atrakcji w tym miejscu. Warto wybrać się też na spacer wzdłuż klifów. Każdy metr, każdy kilometr wybrzeża to niesamowite widoki, piękne klify i ukryte wśród nich, zapierające dech w piersiach, jaskinie. Takich tras widokowych oczywiście w Portugalii jest znacznie więcej, ale ta moim zdaniem jest najciekawsza. W tej samej okolicy warto odwiedzić ukrytą wśród wysokich klifów plażę Praia da Maria. Wysokie skały, piękne widoki. Ale pamiętajcie, aby wpaść tu do południa, gdyż w późniejszych godzinach plaża chowa się w cieniu. I jeszcze jedno miejsce, które szczególnie przypadło mi do gustu. Plaża Praia do Camilo. Aby się do niej dostać, musicie pokonać ponad 200 drewnianych stopni. Sama plaża wydaje się niewielka, ale to tylko pozory. Szukajcie ukrytych przejść do kolejnych jej części. Także spokojnie. Niewielki, i tu chyba nic z tym nie da się za wiele zrobić, to jest akurat parking. Ale jak mówi pewne stare przysłowie, kto rano wstaje, ten parkuje. I ta zasada sprawdza się na większości parkingów w okresie wakacyjnym. Jeżeli dotarliście tu samochodem, to niecały kilometr dalej na południe znajduje się ponad 100-letnia latarnia i klify, które idealnie nadają się do wieczornych lub porannych spacerów. Jedno z niewielu miejsc, z których możecie podziwiać wschody i zachody słońca z nad tafli oceanu. Warto tu wpaść, będąc w okolicy. Wymieniłem tylko 3 z wielu pięknych plaż w południowej części Portugalii, zwanej Algarve. Jakie macie swoje propozycje? Piszcie w komentarzach, bo czytają je również osoby, które w najbliższym czasie być może spędzą tam urlop. Jest jeszcze jedna bardzo duża zaleta Portugalii. To bezpieczeństwo. Portugalia w tym temacie zawsze zajmowała wysoką pozycję.
To była pierwsza dziesiątka, pierwsza 20 najbezpieczniejszych krajów świata. Teraz troszeczkę to uległo zmianie, ponieważ w wyniku pandemii, a Portugalczycy żyją głównie z turystyki, pojawiło się bezrobocie, a tym samym coraz większa ilość kieszonkowców, drobnych włamań. Mimo wszystko nadal Portugalia jest w pierwszej 30 najbezpieczniejszych miejsc na świecie. Także możecie tu przyjechać i czuć się naprawdę dobrze. Nie zostawiajcie oczywiście telefonów komórkowych na siedzeniach aut, bo na pewno wcześniej czy później będziecie wymieniać wybitą szybę w samochodzie. A skoro o motoryzacji mowa, jeżeli tylko pozwalają Wam na to finanse, warto wypożyczyć auto. Dzięki niemu można lepiej wykorzystać czas, którego, jak pewnie sami przyznacie, podczas urlopu zawsze jest za mało. Pamiętajcie, do kosztów wypożyczenia samochodu należy doliczyć nie tylko paliwo, ale i opłaty za autostrady. Co prawda nie są one wysokie, jednak należy brać je pod uwagę. Mając do dyspozycji samochód i przy dobrej organizacji, możecie w 2-3 tygodnie odwiedzić tak naprawdę wszystkie najciekawsze miejsca tego kraju. Portugalia nie jest duża. Wyobraźcie sobie prostokąt o szerokości 180 km i wysokości 560 km. Tak na przykład wyglądałaby Portugalia na tle naszego kraju. Niezależnie więc gdzie się zatrzymacie, zachęcam Was do odwiedzenia na przykład stolicy Portugalii, Lizbony. Naprawdę warto. Dopiero tu można zobaczyć, jak bardzo mieszkańcy tego kraju byli związani z oceanem. Dalekie wyprawy odbiły się na trwałe w ich kulturze, architekturze i historii. Zresztą co tu dużo mówić, najbardziej znani odkrywcy tacy jak Magellan czy Vasco da Gama pochodzili właśnie z Portugalii. Pewne panowanie na morzach i oceanach zaprowadziło ten niewielki kraj do potęgi kolonialnej. Do Portugalii należały w najlepszym okresie jej historii tereny takich krajów jak obecna Brazylia, Angola czy Mozambik. Ale to już zamierzchła historia. Dziś Portugalia to jeden z biedniejszych krajów Unii Europejskiej. Portugalia boryka się z największym w Europie niżem demograficznym. Przyczynia się do tego nie tylko niewielka dzietność, ale również migracja młodych ludzi, którzy wyjeżdżają głównie do Hiszpanii w poszukiwaniu lepszego życia. Krótko mówiąc, Portugalia się wyludnia. Widać to praktycznie w każdym większym mieście. Sytuację pogorszyła w ostatnich latach pandemia, doprowadzając wiele rodzinnych, niewielkich biznesów, zwłaszcza w branży turystycznej, na skraj bankructwa. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ Portugalczycy, szukając nowych, potencjalnych klientów, turystów gotowych przyjechać do nich na urlop, coraz częściej spoglądają w kierunku Europy Środkowej, w tym Polski. Widząc w nas potencjalnych klientów, powoli dopasowują swoje oferty do naszych możliwości i potrzeb. Już teraz, przy dobrej organizacji i planowaniu, można spędzić tu urlop taniej niż nad polskim Bałtykiem. Na koniec ustalmy więc, kiedy warto jechać do Portugalii. Aby odpowiedzieć na to pytanie, rzućmy okiem na temperatury. Jeżeli lubicie ciepło, tak jak ja, to do Portugalii możecie wybrać się już na początku maja. Przeciętna temperatura na południu zdecydowanie powyżej 20 stopni oraz dużo słońca na bezchmurnym niebie, co po długiej zimie, jak sądzę, każdemu poprawi humor. Ale spokojnie możecie również przedłużyć sobie lato i wybrać się tu we wrześniu lub październiku. Jeżeli podróżujecie bez dzieci i okres szkolnych wakacji nie ma tu dla Was większego znaczenia, to według mnie w kategorii cena-jakość wygrywa wrzesień. Dużo słońca, temperatury na południu powyżej 25 stopni, a ceny już znacznie niższe
od tych w szczycie sezonu. Na koniec nie zapomnijcie kupić sobie jakąś pamiątkę. I nie mówię tu o popularnych nadal magnesach na lodówkę. Warto może poszukać czegoś bardziej oryginalnego. Ja polecam na przykład tutejsze wina, z których słynie Portugalia. Według znawców, te, które pochodzą z tutejszych winnic, to jedne z lepszych na świecie. Zabierzcie taką butelkę do domu, dobrze schowajcie, a któregoś zimowego wieczoru otwórzcie z dziewczyną i powspominajcie piękne, złote, portugalskie plaże. Odwiedzajcie też czasami mój kanał. Myślę, że teraz ciekawych filmów będzie pojawiać się znacznie więcej. Udanego urlopu, udanych wakacji i do zobaczenia.